Siemanko, dzisiaj będzie parę słów o tym, jak rozpoznać, czy igła w naszej maszynie jest stępiona, na co zwracać uwagę oraz trochę informacji o grubościach nici. Zapraszam do oglądania. Co do ostrości igieł, to oceniamy to głównie paznokciem albo palcem. Sprawdzamy po prostu przejeżdżając po tym ostrzu, czy nie wyczuwamy jakiegoś zadziora na samym czubku. Będzie go także czuć oraz słychać. Jeśli mamy ostrą igłę, to ten czubek jest z każdej strony równy. Samo ostrze także od razu nam łapie skórę, ale może być też taka pośrednia sytuacja, czyli nie ma zadziora, bo przesuwając nic nie wyczuwamy, ale igła nie jest do końca ostra, ponieważ ten czubek mógł się minimalnie wykruszyć. Przy różnych sytuacjach możemy także spojrzeć na sam czubek i pod światło, o teraz chyba to widać, on będzie się leciutko wybłyszczał. Ogólnie na samym początku będziemy to słyszeli także podczas szycia. I to jest tak naprawdę pierwsza oznaka, że igła jest do wymiany. Za chwilkę Wam pokażę i postaram się nagrać ten charakterystyczny dźwięk stępionej igły. Przeszyję próbkę z mikrofibry. Założona jest świeżutka igła. Teraz założyłem igłę z zadziorem. Mam nadzieję, że słychać takie jakby szarpnięcia. Czy pukanie. Tak jakby ta igła przez folię się przebijała. W tym przypadku nie widać żadnych problemów z samym szwem, ale mogą się pojawić takie rzeczy jak przepuszczone oczka, jakieś wyszarpnięte włókna z poszczególnych nitek, ponieważ ten zadzior będzie nam zahaczał o te malutkie włókienka, które składają się na całą nić. Do tego może nam się uszkodzić sama tkanina, więc trzeba na to zwracać uwagę, no bo może to nam spowodować różne komplikacje przy samym szyciu, jak i później z gotowym wyrobem. Czasami możecie też trafić takie igły, które mają dodatkowe namalowane paseczki. No jak dla mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie. Szkoda, że tak mało popularne i nie jest to na każdej igle. Te paski nam symbolizują grubość igły oraz przeznaczenie tej igły w zależności od materiału. I akurat tutaj mamy dwa brązowe paski. Dolny pasek oznacza grubość i jak sobie spojrzymy na jakąś ściągę, no to w zależności od producenta ten brązowy pasek, który jest pierwszy, oznacza grubość 120, natomiast ten górny pasek brązowy oznacza, że jest to igła do skóry. I podobnie do tej igły są inne zestawienia kolorystyczne, w zależności właśnie jaka igła do jakiego materiału i jaka grubość. Te kolory mogą być zmienne, ale moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ możemy sobie przykleić gdzieś jakąś ściągę i nie musimy później się zastanawiać, do czego ta igła była oraz jaką ma tak naprawdę grubość. Przygotowałem jeszcze małe zestawienie nici, jak właśnie one się klasyfikują co do grubości. Ogólnie im mniejsza wartość, tym mamy grubszą nitkę. Tutaj jest nitka 15, tu jest 20, tu jest 40, 60 i 120. Ogólnie w dzisiejszych czasach będziemy mieli 90% nici, które wykonane są ze sztucznego surowca, czyli z poliestru albo z jakichś innych włókien bardziej specjalistycznych. Ogólnie te cieńsze nici możemy podzielić jeszcze na nici ciągłe, nici rdzeniowe oraz nici skręcone z ciętych włókien. Tutaj dla porównania od góry mam nitkę rdzeniową, a na dole jest nitka z włókien ciętych. Jak dla mnie ta górna jest dużo bardziej jakościowa, bardziej gładka. To samo włókno jest bardziej takie regularne, zwarte. No i oczywiście ta górna nitka jest bardziej wytrzymała. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału i trzymajcie się. Cześć!